Czy wiesz, że możesz jeść produkty bogate w wapń, a twoje kości i tak go nie dostaną? Brzmi to trochę dziwnie, ale badania pokazują, że z niektórych produktów roślinnych organizm może wchłonąć nawet kilkanaście razy mniej wapnia niż z innych źródeł, na przykład z mleka. I właśnie dlatego wiele kobiet przed, a zwłaszcza po menopauzie, mimo zdrowej diety stopniowo traci gęstość kości, a to z kolei może prowadzić do złamań i ograniczenia sprawności. Dzisiaj na podstawie najnowszych badań naukowych pokażę Ci, dlaczego wysoka zawartość wapnia często nie oznacza, że wapń trafi do naszego organizmu, które rośliny faktycznie działają, a które blokują wchłanianie wapnia. Jak wypada napój roślinny kontra mleko krowie w badaniach klinicznych. I najważniejsze, co dokładnie jeść przed, jak i po menopauzie, żeby chronić kości. Zacznijmy od rzeczy, o której często się zapomina. Twoje kości nie korzystają z tego, ile wapnia zjadasz, tylko z tego, ile go wchłoniesz w jelitach. I tu pojawia się ogromny problem. Badania pokazują, że przyswajalność wapnia w produktach roślinnych może wynosić od 0,1% do około 50%. Widzimy więc, że zakres jest dość szeroki. Czyli w praktyce możesz zjeść produkt, który zawiera na przykład 300 mg wapnia, ale organizm przyswoi z tego na przykład tylko 15 mg. I to jest różnica, która realnie wpływa na kości. Dla porównania wapń z mleka krowiego wchłania się w około 30%, w sposób dość stabilny i przewidywalny. Czyli 30% wapnia znajdującego się w mleku trafi faktycznie do organizmu. Reszta natomiast zostanie usunięta. Dlaczego tak się dzieje? Bo wiele produktów roślinnych zawiera tak zwane antyodżywcze związki. Najważniejsze z nich to szczawiany i fityniany. Szczawiany wiążą wapń i tworzą nierozpuszczalne kryształy, których organizm nie jest w stanie wykorzystać. Fityniany z kolei hamują wchłanianie składników mineralnych w jelitach, w tym wapnia, żelaza i cynku. Świetnym przykładem rośliny, która zawiera te antyodżywcze związki, jest szpinak. Z jednej strony zawiera dużo wapnia, ale jego przyswajalność jest bardzo niska przez właśnie wysoką zawartość szczawianów. Z kolei brokuły, choć mają mniej wapnia niż szpinak, odznaczają się o wiele lepszą przyswajalnością wapnia. W praktyce brokuły mogą zatem dostarczyć więcej użytecznego wapnia niż szpinak. I przez użyteczny wapń mam na myśli ten, który zostanie faktycznie wchłonięty do organizmu i może pomóc budować kości. Dlaczego to ma takie duże znaczenie właśnie po menopauzie? Otóż przez niedobór estrogenu, który właśnie występuje po menopauzie, organizm gorzej wchłania wapń i też szybciej traci wapń z kości. Dodatkowo spadek estrogenów przyspiesza niszczenie tkanki kostnej. To oznacza, że ten sam sposób jedzenia, który działał w wieku 30 lat, może już niestety nie działać po 50. I właśnie dlatego przyswajalność wapnia, a więc też źródło pokarmu, z jakiego czerpiemy wapń, staje się bardzo ważna. Zanim przejdę do porównania mleka krowiego z napojami roślinnymi, zasubskrybuj kanał Dr. Kalcium, jeśli zależy Ci na rzetelnych informacjach o zdrowiu opartych na badaniach naukowych. Przejdźmy teraz do bardzo praktycznej rzeczy. Czy mleko roślinne, a właściwie napoje roślinne, mogą zastąpić mleko krowie? Odpowiedź brzmi: to zależy. Badania pokazują, że wapń z mleka krowiego ma wysoką i stabilną przyswajalność, a napoje roślinne często mają niższą przyswajalność wapnia. Ale już spieszę z wyjaśnieniem do osób, które używają tylko napojów roślinnych i dla uściślenia mówię tu na przykład o napoju migdałowym, owsianym czy na przykład sojowym. Otóż jeśli napój roślinny jest wzbogacony w wapń, jego przyswajalność może być porównywalna do mleka krowiego. Dlatego, gdy kupujesz takie napoje, sprawdź, czy dodatkowo jest wzbogacony w wapń. Wtedy możemy stosować takie napoje jako alternatywę mleka krowiego względem zawartości wapnia. I tutaj ważna wskazówka. W wielu napojach roślinnych wapń opada na dno opakowania. Dlatego przed użyciem wstrząśnij go, aby wykorzystać wapń, który osiadł na dole opakowania, nawet jeśli już kilkukrotnie otwierałaś ten napój. Teraz najważniejsze. Co jeść,
Gdzie znajdziemy dobrze przyswajalny wapń? Bardzo dobrym źródłem wapnia jest jarmuż. Zawiera mnóstwo wapnia, ale też jego przyswajalność jest na wysokim poziomie. To jest według mnie taki numer 1, jeśli chodzi o roślinne źródło wapnia. Jednak zdaję sobie sprawę, że jarmuż nie jest popularnym warzywem w kuchni Polek i Polaków, jednak ze względu na wapń warto co jakiś czas użyć go na przykład do koktajlu z bananem i sokiem pomarańczowym, może też z dodatkiem imbiru. Wtedy gorzkawy smak jarmużu zostanie zniwelowany, a drogocenny wapń dotrze do organizmu. Polecanymi źródłami wapnia są też wcześniej wspomniane brokuły, oczywiście też mleko krowie i jego przetwory, jak ser żółty, kefir, maślanka, jogurty. I dobrym źródłem wapnia są też napoje roślinne, ale jak wcześniej wspomniałam, muszą być one wzbogacone w wapń. Dlatego przed kupnem takiego produktu sprawdź etykietę. Upewnij się, że ten dodatkowy wapń faktycznie znajduje się w napoju. Źródłami problematycznymi natomiast jest szpinak, szczaw czy rabarbar, które choć zawierają wapń, to przez wysoką ilość szczawianów organizm przyswaja go bardzo mało. Podobnie jest z niektórymi nasionami, jak sezam czy nasiona chia, gdzie fityniany utrudniają wchłanianie wapnia i innych składników mineralnych. To nie znaczy, że te produkty są złe. Są bardzo wartościowe, ale jeśli chodzi konkretnie o dostarczenie wapnia, nie są najlepszym wyborem. Na podstawie badań stworzyłam prostą strategię dla kobiet 50+. Wybieraj produkty o wysokiej przyswajalności, nie tylko wysokiej zawartości wapnia. Nie łącz dużych ilości wapnia z produktami bogatymi w szczawiany i fityniany w jednym posiłku. Jeśli unikasz mleka krowiego i produktów mlecznych, wybieraj napoje roślinne wzbogacane w wapń. Pamiętaj, że po menopauzie zapotrzebowanie na efektywnie przyswajalny wapń rośnie i warto zwrócić uwagę, które produkty lądują na Twoim talerzu. Jeśli ten temat Cię zainteresował, zobacz też mój film o mitach na temat mleka. To naprawdę dobre źródło wapnia, a wiele osób rezygnuje z niego zupełnie niepotrzebnie. Kliknij w miniaturę już teraz i obejrzyj.